Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 32. odcinku Amiga bez ściemy. No i standardowo, jak to zawsze u nas, witają serdecznie Rafał Mufa-Chyła oraz jak zwykle tryskający energią. Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy! No, witamy w dzisiejszym odcinku. Porozmawiamy o silnikach 3D, nie o samych grach, całych grach, które wyszły, tylko właśnie o silnikach, które albo niestety skończyły na etapie silnika, albo zostały tak przebudowane, że potem wyszło z tego coś zupełnie innego. No ale zanim przejdziemy do mięsa, to ja jeszcze się odniosę tutaj do komentarzy z poprzedniego naszego rocznicowego odcinka i chciałem powiedzieć, że po pierwsze dziękujemy naszemu widzowi, który pochwalił się, że oglądał nasze intro fabularyzowane 15 razy. To znaczy, że te nasze wygłupy mają sens i mają swoich odbiorców. A po drugie też komentarz jednego z naszych widzów co do odcinka scenowego będzie takowy. W tym nowym jakby sezonie, powiedzmy wrześniowym, mamy też taką sytuację, że mamy zaplanowane kilka wywiadów, które gdzieś tam były uzgodnione szybciej, a niektórzy po prostu z naszych potencjalnych rozmówców nie odmówili nam, ale powiedzieli, że spokojnie na jesień po wakacjach, więc pewnie teraz powiemy sprawdzam tym naszym potencjalnym gościom i jeśli do tych wywiadów dojdzie, no to pojedziemy jakby naszym grafikiem, a jeśli jednak do tych wywiadów nie dojdzie, to ja tutaj się deklaruję, że spróbuję jakiegoś sceniarza w najbliższych tygodniach do rozmowy zaprosić. Aha, i dziękujemy 7. naszemu patronowi. Jest was już 7 wspaniałych, super. I tutaj mała uwaga do tego patrona. Ja tego maila z sugestią co do naszych audycji live oczywiście przeczytałem. Będąc na wakacjach gdzieś tam w telefonie miźniało mi się, skasowałem tego maila, więc na niego nie odpowiedziałem, drogi widzu, drogi patronie. Ale z Remikiem sprawę omówiliśmy, pomysł świetny i go na pewno zastosujemy. A teraz już nie przedłużając, oddaję głos Remikowi. Witam serdecznie. No, w zasadzie powiedziałeś piękne wstępowe narracje. Z mojej strony pamiętam bardzo dobrze, jak robiłem filmik o tak zwanych silnikach 3D i ty mówiłeś, musimy w końcu nagrać o tym pełnowartościowy odcinek i do takiego, kochani, właśnie was zapraszamy. Jedziemy. Kochani, wyobraźcie sobie, że na samym początku mojej drogi z CD32, zanim miałem SX-a, dostałem takie płytki z tak zwanymi shareware'ami i były tam gry 3D. Naprawdę były gry 3D. Ja dopiero po latach zrozumiałem, że one były skonstruowane na tak zwanym 3D Construction Kit z Aminetu, ale dwie gry naprawdę mega zapadły mi w pamięć. Titanic i Oxygen. Oxygen wyprzedził chyba ten silnik, bo nie mam pojęcia, jak oni to zrobili, ale te gry rzeczywiście były takie, że oddawały pewien klimat. I oczywiście do Wolfsteina czy do Duma daleko im było, bo jednak trzeba było tym padem, jaką myszką, chociaż można było myszkę podłączyć, ale jednak mimo, że postać obracała się o 180 stopni, no to jednak w te klawisze trzeba było klikać na ekranie, ale to był taki zalążek gier 3D na Amidze i to było, pamiętam, jeszcze przed zobaczeniem samego Wolfsteina, więc te gry jako tako przeżyłem. Oczywiście dzisiaj one absolutnie nie wygrywają z czasem, są, no nie czarujmy się, komiczne. Nie wiem, czy ty, Mufa, miałeś z nimi jakikolwiek kontakt. Szczerze powiedziawszy nie i się nie dziwię, że nie miałem, bo prawdopodobnie nikt mi ich nie polecał. No gry są paskudne,
oczywiście fajnie, że powstał taki silnik. No wiadomo, dumomania ogarnęła amigowców straszliwie. Każdy chciał zrobić coś, Tylko że to przed Dumomanią było. ale chyba nie przed Wolfensteinem, co? Bo nie sądzę, żeby ten silnik był taki pionierski, że tu nagle mieliśmy silnik, który chociaż oczywiście, no to nie był nawet Wolfenstein, bo to nie było oteksturowane, to były takie gołe ściany. Nie, no nie spotkałem się i też nie będę tu za dużo komentował, bo no myślę, że fajnie, że coś takiego było, odnotować to w kronice historycznej, że coś takiego mieliśmy, ale chyba poza tym to do zapomnienia, raczej nie do grania dzisiaj i nie do używania, mi się zdaje. Chociaż tutaj stanę trochę w obronie tych silników, bo właśnie to było przed tą Dumomanią, przed Wolfsteinem, bo na pewno pamiętasz i na pewno będziemy robić też film o grach FPS oficjalnie wydanych na Tak, Amigę. tak. I na pewno pamiętasz Total Eclipse, czy Total Eclipse to chyba druga część, a ta pierwsza, ale generalnie nieoteksturowane gry 3D były i one były jeszcze na Commodore. I ja tak. I nawet w pamiętam bardzo 80 dobrze, że latach były, Total nie? Eclipse i tu tego dokładnie teraz zahaczamy, więc mi się to podobało, bo w jakiś tam sposób klimat był, nie? Dopiero jak Wolfsteina zobaczyłem, stwierdziłem, że jednak szybka akcja, szybkie zabijanie to jest to, a nie zwiedzanie lochów. Ale rzeczywiście, co chciałbym odnieść od siebie do twórców tych gierek, bo rzeczywiście to był silnik, który był upubliczniony, wpadli na parę fajnych tematów i tu wrócę jeszcze raz do Oxygena czy Titanica, że z tego silnika zrobili coś, że człowiek mógł przeżyć pewną przygodę, oczywiście zasadzając trochę wodzy wyobraźni, ale jednak przygoda była i za to cenię. Ale jedźmy już do lat 90., gdzie zaczęła się rzeczywiście era, o której ty mówisz, czyli Wolfenstein, późniejszy Doom i tu wysyp maksymalnych silników. Kochani, oczywiście nie będziemy tego traktować jakby miesiąc do miesiąca, rok do roku, tylko po prostu zahaczymy o lata 90. i jakby ułożyliśmy je alfabetycznie, więc pierwszy silnik, niesamowicie fajny Alcatraz IQ, którego widzicie pewnie teraz na ekranie. Na mnie zrobiło to piorunujące, fajne wrażenie, taki Dark Force na Amidze. Wow. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu, czy to był Dark Force? Trochę był, ale więcej się doszukiwałem w tym Dark Force'a niż silnik był, ale rzeczywiście zalążki były świetne. Nie wiem, jak ty to wspominasz, Mufa. Znaczy, ja ci powiem, że tak. Po pierwsze, raczej to akurat nie miało szans wyjść jako komercja, bo względy licencyjne. Łapa była. Tak. Po drugie, wiesz, pewnie kiedyś też zrobimy odcinek o emulacji Maca. Ja oczywiście korzystałem z Shapeshiftera i wiesz, mając oryginalnego Dark Force'a na emulowanym Macu, jednak wolałem to niż ten silnik, ale pokazano, że się dało na Amidze. No i zresztą, co tu dużo mówić, bodajże na początku tego roku, czy pod koniec zeszłego roku, amigowy port Dark Force'a oryginalnego wreszcie też trafił na nasze komputery. Ujrzał światło dzienne. Więc tu zaprzeczając jakby słowom Johna Cormacka, nie tylko Duma dało się zrobić na Amidze, ale nawet i Dark Force'a. I już wtedy pokazywano zalążki. Dokładnie. Ale tu też muszę wspomnieć, ja to też tutaj na swoim gameplayu obecnym pokazuję, że ten Dark Force rzeczywiście miał takie fajne myki, czyli te wyższe, niższe poziomy i można było na tych windach jeździć i tak dalej. Super. Rzeczywiście. Zaawansowany silnik to nie był Wolfenstein, bo jednak większość z tych silników, które tu będziemy pokazywać, to nie jest Doom, tylko Wolfenstein. Nie wszystkie oczywiście, ale tak, ten Alcatraz to tutaj wyróżniał się na tym tle. Okej. Jedziemy z kolejnym silnikiem. Ja już to omawiałem mniej więcej w swoim materiale poprzednim, ale chciałbym to z tobą skontrować,
czyli Alien Bread 3D Rolling Demo, czyli coś, co tak naprawdę nie ziściło się w oficjalnej grze. Jak ty dzisiaj z perspektywy czasu na to patrzysz? Czy lepiej, czy gorzej? Jak do tego podchodzisz? Znaczy, powiem tak, o ile mnie pamięć nie myli, chociaż ty jesteś takim specjalistą od Alien Breed 3D, że tutaj po prostu wszystko wiesz lepiej ode mnie, ale o ile mnie pamięć nie myli, to Alien Breed 3D miał tylko 16 poziomów. Zgadza się? Dokładnie, tak, tak. Doom, taki ten podstawowy, pierwotny, wersja tam ta shareware'owa, znaczy zarejestrowana, miał chyba 24, ale potem Ultimate Doom miał 32. 32. I wydaje mi się, że te 32 to taki standard jest dla FPS-ów niepisany, który też tam Doom wyznaczył. No i uważam, że jakieś ekstra poziomy i tak dalej, właśnie te, które pokazywałeś choćby, że były na okładce, a się nie znalazły w samej grze, jak najbardziej by się przydały, nie zaszkodziłyby. Czemu tylko 16? To jest trochę zagadką. W końcu no to już była era twardych dysków i no to nie była gra a la Mortal Kombat. Ile miał Alien Breed 3D? Znowu mnie pewnie nie zagniesz, ale 3 dyskietki czy więcej? Dwie. Dwie? Chociaż co prawda ogrywałem na kompakcie 2 dyskietki na 1200. No to tym bardziej. Tylko wiesz co, ja bym nie miał. No mów, dobrze. Ja bym absolutnie nie miał pretensji o 16 leveli, bo było ok, czyli w tym 8 pierwszy ten cyborg a la Ed 210, później ten konkretny boss na 16 levelu. Tylko mnie na przykład co wzruszyło w tej oficjalnej wersji Alien Breeda 3D, że zrezygnowali z tych zielonych ludków, które były niesamowicie dobrze animowane, bo one naprawdę tak fajnie padały na ziemię, a potem zamienili to na jakieś takie robociki. Ja bym chętnie z kimś z Team 17 o tym pogadał, dlaczego Ale tak zrobili. wydaje mi się właśnie, że to jednak jedno z drugim ma sens, bo no albo by wycięli kosmos i zostawili tylko zielone ludki, tak? Albo jeśli chcieli to połączyć, to właśnie dodatkowy level pack 8 leveli, że gdzieś wychodzisz z tej pierwszej bazy, trafiasz do innej, gdzie są te zielone i wtedy to by jakby narracyjnie miało sens, nie? No, dalej tego nie do końca rozumiem, ale pamiętam, że wiesz, że zagrywając się w te stare Alien Breedy, które nie były 3D, no to ten pierwsze demo, te rolling demo nawet, dla mnie było typowym Alien Breedem. Wiesz, jakby tą grę, którą miałem w 2D, jakby przełożyli w 3D, a później dostaliśmy coś dziwnego, chociaż świetnego. Uwielbiam grę, kocham grę, ale no taka ciekawostka. No No chętnie i powiedzmy zadałbym sobie pytanie, szczerze, a propos technikaliów, że tu jeśli chodzi o Alien Breed 3D, no to tu mamy do czynienia praktycznie z wiernym, znaczy jeśli chodzi o możliwości silnika, z wiernym klonem Duma, bo masz i schody i tak dalej, wszystkie te rzeczy. Oj, tu nawet bym powiedział więcej mamy, bo Doom nigdy nie pozwalał na robienie pomieszczenia nad pomieszczeniem, a Alien Breed 3D to potrafił. No, On przewyższał silnik Doom. tak. No właśnie było coś niesamowitego w tamtych latach. Ja pamiętam, że gdzieś się doczłapałem do takiego forum dyskusyjnego. Chyba to nawet było, jak robiłem ten Witchwood, materiał do Witchwood, że ktoś napisał do Team 17, jak to było z tym Alien Breedem, dlaczego Duma nie zrobili, a gościu bezpośrednio z Team 17 napisał do ID Software, że oni mają silnik, macie dać licencję, robimy, bo mamy silnik, który jest nawet lepszy. No ale nie zgodzili się. No i tak poszło, nie? A szkoda, bo mogłoby być ciekawie. Natomiast no, w dzisiejszych czasach ten silnik na Z-Gloomie, jeśli ktoś odtworzył wiernie tego Alien Breeda 3D oryginalnego, to kto wie, no może kiedyś jakiś fachowiec pokusi się o odtworzenie tych zielonych ludzików, no bo dzisiaj nie powinien to być problem. No tak. No dobra, jedziemy z kolejnym silnikiem. Breathless. Breathlessa znamy, bo już omawialiśmy go parę razy na naszym kanale, ale jednak te dwie pierwsze wersje były dość różne
od efektu końcowego. Ja pamiętam do dzisiaj moment CD32, SX1, 8 fastu. Wow. Wchodzę. Fakt faktem, że nie było jeszcze przeciwników, ale to było płynne na całym ekranie. Te schody, to niebo. Wow. I rzeczywiście gra różniła się od tej ostatecznej. Czy była gorsza, czy lepsza? Nie, wydaje mi się, że jednak konstruktorzy gry poszli za ciosem i przepraszam, oficjalna gra była lepsza niż te tech dema. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Znaczy, ja tu nie mam nic do dodania, zgadzam się. A co do tej CD32 i tego szybkiego działania, no pewnie działało 10 FPS, wydawało ci się, że było szybko. Ale wtedy Muszę się powiedzieć, wydawało że super. nigdy nie widziałem szybciej działającego Breathlessa niż u ciebie na tym prototypie. Naprawdę, chyba ten Tak, twój to prototyp fakt, jest to stworzony pod Breathlessa. To fakt. No, zgadzam się w pełni. No tak. Tylko, że rzeczywiście pamiętam ten moment, że to była gra z takim, wiesz, że wychodziłem, były schody, było tło i nawet na tej CD32 z 8, faktem 2x2 piksele, ale to chodziło płynnie. Znaczy, jak na tamte czasy, dzisiaj pewnie bym powiedział, że to w ogóle nie jest płynne, ale wtedy było super. No to co, jedziemy z kolejnym silnikiem. Tak. Damage Wolf 3D, czyli taka reimplementacja Wolfa 3D na nasze kochane Amigi. I tu muszę się przyznać, że odpaliłem to na CD32. Wtedy to było jeszcze bez dźwięku. Chodziło to strasznie wolno. I mimo, że później miałem już 1240, nigdy do tego nie wróciłem. Nie wiem dlaczego, nie umiem tego nawet sobie jakby wytłumaczyć. Wolfa przeszedłem później na Xboxie 360 z wszystkimi dodatkami, ale jakby to mnie pominęło. Wiedziałem, że Doom już jest i jakby Wolfa pominąłem i to, że nie ma tam dźwięku, chyba mnie zabiło gdzieś wewnętrznie. Wiem, że dzisiaj ten port jest już udoskonalony i już ma dźwięki w ogóle i wszystko, czyli czapka dla gościa, który to robi, ale ja osobiście tego jakby nie doznałem w tamtych latach. Odpaliłem tylko tego bez dźwięku. Nie no, zgadza się, że wiesz, widząc już Duma, to trudno zachwycać się Wolfem, nie? Ja też powiem oczywiście znowu o swoich tam starych czasach i o emulacji Maca, że oczywiście Wolfa odpalałem wtedy. Oczywiście potem już na Amiga S4 powstały porty Wolfa, jak i Spear of Destiny, który był praktycznie kopią Wolfa, no bezpośrednim następcą. I muszę powiedzieć, że podziwiam cię, że na sprzęcie klasy Xbox 360 jednak tego Wolfa przeszedłeś, jeśli to był oryginalny Wolf, nie żaden remaster, bo ja ci powiem, że chociaż no, gry ID Software raczej też przechodziłem wszystkie, przynajmniej te porty, które się ukazały na Amiga OS 4, czy tam wcześniej na Amiga OS 3, no to jednak Wolfa w całości nigdy nie przeszedłem. No nie miałem w sobie aż tyle determinacji. Nie? To jednak trochę zbyt prymitywne. No, w tamtym czasie to robiło wow, no ale jednak ten brak tekstur na ścianach, na sufitach, zresztą zaraz powiemy pewnie o innych silnikach, bo dużo tego typu silników też potem było na Amidze. Nie, no myślę, że można zakończyć tutaj temat, chyba że chcemy od razu przeskoczyć parę lat do przodu i tutaj podpiąć ten wilczy szaniec, jak się nie mylę, tak? Czyli podepnijmy. też kolejna implementacja, próba implementacji Wolfa. No. Polska, nasza krajowa, gdzieś tam teraz można pobrać ten preview czy tam demo tej gry niedokończonej w dziale rodzynki na PPA. Jest też wywiad z autorem. Pamiętam, że, bo akurat przygotowując się tutaj do tego odcinka, odpalałem ten silnik. To był Wolf, bardzo, bardzo niewielka komnata i tak dalej, ale taka mnie naszła refleksja, że jak wcisnąłeś w informację o autorze, to miałeś
pełne dane adresowe, numer telefonu, adres zamieszkania. Nikt wtedy jeszcze nie myślał o RODO. Te dane są prawdopodobnie już na szczęście nieaktualne, ale taka mała tutaj wtrętka. Taka anegdota. Znaczy ja ze swojej strony dodam, że pamiętam, że Wilczy Szaniec 1,5 roku temu odpalałem, jeszcze jak prototyp na FPGA powstawał i rzeczywiście odpalił, dlatego graby widzicie z prototypa. Nie ma z tym problemu, ale no takie musztarda po obiedzie dla mnie. No fajnie, ale fajniej gdyby to było kiedyś, nie? No też, Taka ciekawostka, no. też pamiętajmy, że to jednak działało na Amidze 500. Samo w sobie to, że Wolf działał na 500, tak. to było jakieś tam osiągnięcie, nie? No dobra, i kolejny silnik, o którym też mówiłem w moim materiale, czyli Fierce, czyli coś, co powstało z dema, przeistoczyło się w konkretną grę. Fierce'ów było tyle wersji, że nie byłem w stanie nawet ich tutaj do kupy zebrać, bo one też tak ewoluowały. Jakie ty masz wspomnienia z tą grą, z tym demem, tech demem? To znaczy już w poprzednim materiale, w tym odcinku, gdzie już o Fierce'ach zahaczyłeś, to ja w zasadzie powiedziałem to, co teraz mogę tylko powtórzyć. Samej gry nigdy nie lubiłem. Nie lubiłem, pamiętam jak się napaliłem jakiś tam numer ACS-u, wtedy jeszcze chyba wydanie specjalne Computer Studio Amiga, bo jakby nazwę ACS przyjął od 5 numeru, a to chyba było jeszcze przed formalną nazwą ACS-u. Chyba tam numer 495, jak się nie mylę. I były recenzje wielkiej trójki. Gloom, Alien Bridge 3D i Fierce. I wtedy jeszcze nie miałem w 95 roku 1200, ale już dla Glooma, którego widziałem u kumpla, stwierdziłem, że dobra, biorę to, kupuję. No i jak potem odpaliłem te 3 gry, no to faktycznie ani do Glooma, ani do Alien Breeda ta gra nie miała startu, ale to, co powiedziałem poprzednio właśnie, że zdziwiło mnie, że to powstało na bazie dema scenowego. Jeszcze zupełnie na końcu tego odcinka, jak sobie porozmawiamy o silnikach 3D, jeszcze też na Amiga S4, bo takowe były autorskie, to tam powiem o odwrotnej sytuacji, gdzie miała być gra, a powstało ostatecznie demo. Ale nie, no ja tu już więcej nic nie dodam, bo chyba myślę, że zostało tu wszystko powiedziane, chyba że ty jeszcze coś chcesz uzupełnić. Znaczy ja dodam od siebie tyle, że bardzo dobrze i ciepło wspominam grę. Bardzo przypominała mi klimatem Duma. I mimo, że kurczę, nie wiem czemu postawili na te głowy, że tylko do głów się strzela. Tacy przeciwnicy zero animowani, tylko głowy. Bawiłem się świetnie i bardzo ciepło wspominam tą grę. Zamówiłem, pamiętam, z magazynu Amiga, oryginała. Czekałem, aż ta płytka przyjdzie, ona była taka fajna. Bardzo ciepło wspominam tytuł. Chociaż rzeczywiście z tymi tech demami nie miała oficjalna wersja nic wspólnego. Ale chyba też, to mnie... nie wiem, popraw mnie czy nie, bo też gdzieś wyczytałem taką informację, że Fierce na CD32 też względnie szybko chodził, chyba lepiej niż Alien Breed. Nie jest to prawda? Okej. Nie, to nie jest prawda. Właśnie co mnie jeszcze... to muszę podkreślić, kochani widzowie, co mnie po prostu zmroziło i pamiętam bardzo dobrze ten moment, bo ja miałem wersję właśnie CD32 i ona miała takie fajne menu przewijane w 3D, czego 1200 nie miała i ja czułem się taki wyższy, mam CD32, a mój kolega, co ma 1200, tego nie ma i on nagle mi odpala grę. Nie miał tego rolowanego jakby, nie wiem, opcje, start gry i tak dalej, tego menu, ale on odpala grę i tam jest ten zamek, w którym się wspinasz i tam pochodnie się paliły i one były animowane, a w CD32 to był statyczny obrazek. Mówię, kurczę, dlaczego tak jest, nie? Jak tu, nie wiem czemu to tak głupio zrobili, że Amiga CD32 tu miała wycięte, nie? Ale jesteś pewny, że miała to wycięte, czy być może wtedy miałeś jeszcze gołą CD32 bez fastu i być może to było wyłączone, bo nie było RAMu?
Jestem pewien, bo później miałem SX-a i odpalałem tą Aha, grę i nie, tak jest, po prostu tak jest. I nawet okej. dzisiaj pod emeryturami, no pewnie zaraz na przebitce będzie. Okej, Jest okej. jak jest. Jedziemy dalej. Okej, teraz kolejny silnik, o którym też już mówiłem, ale też bym chciał Twoją tutaj wersję jakby usłyszeć, czyli Genetic Species. Świetna gierka, która w końcu doczekała się wydania, dzisiaj do pobrania za free, co jest niesamowite. Bardzo droga gra, pamiętam w latach 9-8 kupiłem oryginał za niebotyczne pieniądze, bo jeszcze pan Roman Sadowski mnie do tego nakłonił z magazynu Amiga, że inwestować, mówię inwestować, Pamiętam. ale oczywiście, ale oczywiście nie żałowałem, bo gra rzeczywiście była świetna. Tylko że te silniki, które widzieliśmy, zupełnie były czymś innym niż dostaliśmy. I to był też ten silnik, który zżynał z duma w pewnym momencie, czyli te bronie, wszystkie bronie z BFG na czele. Ale okej, silnik jako silnik robił wrażenie. Znaczy, mnie to akurat nie dziwi, że, że zżynął, bo wiesz, to była wstępny etap prac. Pewnie jeszcze nie mieli grafika lub grafik nie miał czasu przygotować, więc no, radzili sobie właśnie po to było, żeby testować silnik, nie? Silnik fajny, no finalna gra według mnie też świetna technicznie, te dymy, te płomienie, uciekający przeciwnicy. Natomiast to był jednak też bardziej, oczywiście na wielkich sterydach, ale bardziej Wolfenstein niż Doom. Bo jednak tam podłogi, o ile pamiętam, były płaskie, schodów żadnych Tak, platform nie tak, było. były płaskie. Mhm. No. Więc z jednej strony Ale na sterydach. majstersztyk, z drugiej strony jednak trochę pójście na łatwiznę, nie? Ale uwielbiałem tą grę i dajmy honor No tak. twórcom. No i kochani, kolejny silnik 3D, ROT 3D na Aminecie do pobrania. Zachęcamy. Pamiętam historię z mojej strony, że ja go miałem na jakiejś tam płytce też CD32 jako shareware'a i kompletnie nie wiedziałem, o co tam chodzi, w sensie tym, że nie mogłem sterować. Później się dopiero jakby kapnąłem chyba po tygodniu, że trzeba myszkę podpiąć i myszką się chodzi. Myszką można się przemieszczać. No i dzisiaj z perspektywy czasu, no taki Wolf, taka ciekawostka, było jak było. Ja nie mam z tym jakichś większych sentymentów. Pamiętam tylko tyle, że nie potrafiłem się przemieszczać, bo trzeba było myszką. Operacje w ogóle na padzie nie podlegały niczym. No i tyle, no ale to fajnie wygląda, bo nawet teraz na tym, jak widzicie na obrazku, no dość ciekawie to wyglądało, ale oprócz chodzenia między ścianami nic więcej nie było. Po prostu silnik. No tam chyba najnowocześniejsze to było właśnie podejście do sterowania. No bo ogólnie to Tak. kolejny klon Wolfensteina, chociaż te zielone podłoże to może się niektórym kojarzyć z Zubekiem. Na uwagę tylko tam zasługuje animowany boing na ścianach, bo to nie każdy, mało który silnik miał animację powiedzmy na ścianach. Ale jednocześnie to demo chyba nie było zbyt wydajne, słabo to chodziło a co gorsza słabo chodziło, mimo że nie było tam właśnie oteksturowanych sufitów i podłóg, także ja myślę, że silnik z gatunku, że nie ma czego żałować, że nic więcej z tego nie wyszło, bo mieliśmy potem lepsze. Ale tu faktem, ty zwróciłeś na to uwagę, ten Boeing obracający się na mnie wtedy, pamiętam, zrobił efekt wow. No tak. Ale lećmy dalej i mamy coś takiego, co nazywa się Team Up. Pamiętam bardzo dobrze też na swojej CD32 z 8 megabajtami fastu. Chodziłem sobie, podziwiałem. Ale dzisiaj z perspektywy czasu wydaje mi się, że to jest jakieś demo, nie wiem, Deluxe Painta, czy cholera wie czego, jakiegoś innego programu. Zgadza się.
to chyba jeden z najbardziej prymitywnych silników, które tu omawiamy. I też jedyne, co można z niego zapamiętać, to te przykładowe grafiki z programów graficznych na ścianach, ale to też, no nie, no to takie coś do zapomnienia. Na razie poruszamy się chwilowo, jesteśmy w sekcji takiej tego odcinka, gdzie omawiamy chyba silniki, których niespecjalnie można żałować, że nie wyszło z tego coś więcej, ale spokojnie, drodzy widzowie, jeszcze Ale za będą fajne chwilę, silniki. za chwilę dojdziemy. No dobra, jest coś takiego jak Warp S. Pamiętam bardzo dobrze ten silnik. Tobie go wysłałem jako graba i jak się do tego ustosunkowujesz, bo ja nie wiem, czy ty go pamiętasz z lat młodości. Ja mam nieodparte wrażenie, że to jest jakieś pierwsze tech demo gry Nemak 4, bo płaskie Dokładnie. podłogi, bardzo podobne tekstury i te roboty kroczące jako przeciwnicy, no kojarzy mi się to mocno z Nemakiem 4, nie? Brawo, mój przyjacielu. Tak, to jest wczesne demo Nemaka 4, bo to jest wczesne demo Nemaka 4 i to wiele lat później ewoluowało właśnie w ten sposób. I tutaj twórca chciał się już poddać, a potem poszedł dalej. Tak, to jest właśnie to, o czym mówisz. Tak, super. W ogóle chciałem ci tu jakieś takie, nie wiem, coś gadać, żeby cię A ty... Dobra. Nemaka 4 dobrze Wygrał. znam. Nemaka 4 dobrze znam. Okej, przechodzimy do kolejnego silnika. To już autorstwa mojego przyjaciela, czyli Szymona Latowskiego. Silnik pod tytułem Speed. I oczywiście pamiętamy grę, która nigdy nie wyszła, czyli Boulder Dash 3D, gdzieś tam na shareware'ach. Tak. Później Szymon Latowski dostał pstryczka od właścicieli marki, że nie wolno Boulder Dasha tak robić. A on później wpadł na pomysł, że zrobi tak zwanego Speeda. Super pomysł. Szkoda, że nigdy nie wyszedł poza pomysł, bo rzeczywiście pamiętam, że w Boulder Dasha 3D w tą wersję demo się zagrywałem właśnie dzięki temu, co nazywa się Speed. To tak szybko działało, wow. Działało szybko, no. Działało szybko, ale wiem, że było trudne, o ile ja pamiętam, bo też się trochę zagrywałem. Tak. Było wymagające, nie? No ale no, podczas wywiadu z Szymonem to on tyle pokazywał swoich silników, tych otwartych światów, że no chyba tutaj nie ma więcej co dodawać, tylko myślę, że jeszcze tych, którzy nie oglądali, zaprosić do odcinka, gdzie rozmawialiśmy z Szymonem, bo on tam naprawdę bardzo ciekawe rzeczy mówi, nie tylko właśnie o UBEK-u, ale o tych swoich różnych silnikach, które gdzieś tam miał na dysku, w zasadzie ma do dziś, a no niekoniecznie potem wyszło z tego coś komercyjnego. Okej, pełna zgoda. Jedziemy dalej, kochani. PUM. Silnik, o którym mówiłem w ostatnim odcinku, ale dzisiaj na szczęście znalazłem wersję 0.1, a w moim oficjalnym odcinku widzieliście wersję 0.2. No różni się diametralnie. Świetny silnik, który pamiętam bardzo dobrze u Darka, z którym też przeprowadzałem wywiad na swoim prywatnym kanale. Na jego 4000 chodził po prostu tak. I to rzeczywiście była taka nadzieja, że w końcu prawdziwy Doom będzie. I chyba to jest silnik, którym najwięcej wiązałem w początku lat 90. nadzieję, że no tu jak już coś takiego zobaczyłem później w tej wersji 0.2, którą też pewnie widzicie, te migające światła i tak dalej, mówię, nie no teraz to będzie power. Nie wiem, jakie ty masz ustosunkowanie do tego silnika, nie wiem, czy ty go pamiętasz, pewnie nie, bo ty już na gotowe przyszedłeś, ale ja tym się podniecałem. Znaczy tak, z tych Wolfensteinowych silników, no to jeden z lepszych na pewno, bo to jednak nadal nie był Doom, to nadal było płaskie, ale był naprawdę bardzo zaawansowany, to muszę powiedzieć, robił wrażenie,
No i największa uwaga, no gigantyczny postęp między wersją 0.1 a 0.2. Więc gdyby była wersja 0.3 albo pełna Dokładnie. wersja, no to postęp mógłby być jeszcze większy, nie? I teraz dodam coś od siebie, bo jestem przekonany, chociaż no głowy nie dam, ale że była późniejsza wersja, którą Darek miał i były schody. I ja do dzisiaj gdzieś w czelościach swojej pamięci widzę to, jak on na tej 4000 po tych schodach wchodzi, ale ja tego nie mam, nie posiadam. Nie wiem, czy to był PUM 03, nie wiem, co to było, ale to było niesamowite. I nawet jak z Darkiem po wywiadzie zapytałem się, on mówi, kompletnie nie wiem, o co ci chodzi. Więc to już zostanie tylko w tej pamięci. Być może to był PUM 03, tylko inaczej się nazywał. Tak jak powiedzmy Warps, inaczej się nazywa niż Nemek 4. Tak. I dlatego ciężko być może to znaleźć dzisiaj. No sam jestem ciekaw. No jeśli tam były schody i tak dalej, to naprawdę szkoda tego silnika. O, weszliśmy do Ale były silników, schody, których już jest szkoda. Bo myślę, że teraz powiemy o polskiej produkcji. Zdecydowanie tak. Kochani, Brain Killer. Niesamowita. Giera. Ojeju. Giera, tak. Ja mogę zacząć, Proszę. przyjacielu? Pamiętam bardzo dobrze, od Darka na płycie to dostałem właśnie, wspomnianego. Przychodzę do domu i ja w ogóle, ja nie miałem z tym nic, wiesz, on mówi, że fajna gierka 3D, coś, wrzucam, instaluję, kopiuję. Ja patrzę, a tu z buta mogę walić gościa jak w Duke Nukem 3D. Postacie normalnie jak z Mortal Kombat, czyli digitalizowane. Wow! I to, uwaga, naprawdę dobrze chodziło na CD32 z 8 megafast. Naprawdę dobrze chodziło. Mówię, no kurde, czekam na calaka. Przeszedłem demo w tej we w te, w tej we w te, w tej we w te. Muzyka świetna, wszystko świetne, nie? Chociaż dzisiaj, jak robiłem graby do tego odcinka, no uważam, że trochę słabo, za dużo nawrzucane chyba, ale pamiętam moją podnietę w tamtych latach, wow, pełen szacun. Ale oczywiście to można byłoby poprawić. Tak jest. Oddaję tobie głos. Pełna zgoda. Ogólnie właśnie te digitalizowane postacie, walenie nogą, to było zupełnie coś innego. Miód się lał z ekranu. Ja też przeszedłem to demo parę razy. Tak. Odpalałem to już na pewno na Amidze 1200, ale nie wiem czy z 30, prawdopodobnie z 30, więc potwierdzam, że działało bardzo ładnie. Podobała mi się grafika. Tu nie było może jakiejś wielkiej palety kolorów, ale ładne to było, miodne i Super. tutaj nie obraźcie się na mnie, drodzy nasi przyjaciele, którzy stworzyliście Cytadelę, którzy stworzyliście UBK i tak dalej, ale dla mnie gdyby to wyszło, to by była najlepsza polska gra FPS. Takie jest moje zdanie, możesz się z nim nie zgodzić. Naprawdę to wciągało i jestem trochę zawiedziony, bo jeśli to nie był żaden silnik, tylko powstał pełny level, gdzie mogłeś walczyć z przeciwnikami, normalnie przejść ten Tak, bo level, był pełny level. to w zasadzie mi się wydaje, że oni mieli już 95% gry skończonej, bo wystarczyłoby dorobić jakiś edytor leveli, dokleić te levele i wydać. No sam jestem ciekaw, czemu to nie wyszło. Może kiedyś dojdziemy, bo tam przecież są ci ludzie napisani w kredytach, kto za tym stoi. Oczywiście są to Polacy. Mam nadzieję, może kiedyś uda nam się ich namierzyć, zrobić z nimi wywiad, bo naprawdę sam jestem ciekaw, czemu to ostatecznie nie wyszło, bo tu naprawdę wielka, wielka szkoda. No tak, wielka szkoda,
Aczkolwiek wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, bo ty tak skrytykowałeś tutaj Cytadelę, czy tam Ubeka, czy ten, ale dzisiaj z perspektywy czasu, bo wtedy też był efekt wow dla mnie, ale dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że te postacie digitalizowane były jakby tak to klejone, takie, to tak nie pasowało, ale wtedy pewnie pasowało, nie? Okej, no tu jak gdyby pełna zgoda, że chciałbym, żeby ten temat był dokończony, więc A ogólnie musimy zapytać u źródła. przypomnij mi, bo wypadło mi z głowy tytuł gry, który mam na końcu języka, który kupiłeś po przeczytaniu artykułu Genetic Space. O, dobra. Genetic Space, Trochę te tunele i tak dalej. Ja nie powiem, że to jest klasa Genetic Space, ale gdzieś tam trochę mi się kojarzy ta kolorystyka, te tunele, trochę takie polskie ubogie Genetic Space, ale naprawdę fajne. Chociaż nie, no ja bym to I wyżej muza jest trochę fajna. Tu jednak potwierdzę to, co ty mówiłeś. Tak, muza jest super, super. W ogóle ten power, to z buta wchodzisz, wiesz, oni tam poszli na maksa, nie? Tak, Taki tak, tak. Duke Nukem amigowy. Tak. Tak. Tam był gościu z charyzmą bez głupich tekstów. On nawet lepszy był od Duke'a, bo Duke musiał tekstami walić, a nasz amigowy nic nie robił, tylko walił. Tak jest, super. Nie, no szkoda, że temat nie poszedł dalej, ale mam nadzieję, że daj Boże, przepytamy twórców. Jedziemy dalej. Trapped numer 3. To jest niesamowite, bo pamiętam, uwaga, ja się wtrącam, będę teraz gadał. Trapped pierwszy kupiłem u Darka, byłem zafascynowany tą grą. Ojeju, jak ta gra mnie kupiła. Trapped 2 grałem już na Amidze 1240-40 MHz, super. Trapped 3 usłyszałem o tym dopiero po tym, jak już Amigi nie miałem, a jak wróciłem, to teraz wróciłem i rzeczywiście to mogła być świetna gra na silniku dwójki, mi się wydaje, czy to jest jakiś nowy silnik, nie wiem, mów, a podpowiedz, bo wydaje mi się, że to jest dalej dwójka, tylko zamienione bajery. No mi się wydaje, że to może być jednak trochę zmodyfikowane, chociaż ja też od razu, ja tu się przyznam bez bicia, że ani jedynką, ani dwójką nie byłem zafascynowany, bo to nie były gry FPS, tylko RPG, w których dużo łaziłeś. Oczywiście RPG. były jakieś tam walki z jakimiś tam muchami czy innymi przeciwnikami, ale krew nie lała się tam gęsto hektolitrami jak w rasowych dumowcach. Więc ja też nie jestem ekspertem od pierwszego czy drugiego silnika, ale na pewno zarówno wszystkie silniki Trappeda to były jednak pełnoprawne dumy, chyba że jedynka nie była dumem, ale na pewno dwójka i trójka to tam były schody, pochyłości jakby podłoża, wszystko oteksturowane. W trójce, może będziesz pamiętał, czy też było to w dwójce, to zaraz dojdziemy do tego, czy to ten sam silnik, bo na przykład Jedynkę, dwójkę pamiętam całe. można było kucać, można było skakać w trójce. Multum różnych broni było. Też tam były, nie wiem, czy dla niektórych nie byłyby to, gdyby ta finalnie wersja gry wyszła, zbyt duże utrudnienia, bo na przykład giwera ci się przegrzewała, że wtedy nie można było strzelać. No tak przynajmniej było w tej wersji demonstracyjnej. Nie wiadomo, czy w pełnej wersji gdzieś nie pojawiłaby się opcja, by to wyłączyć, bo mówiąc szczerze, ja jako gracz aż takich utrudnień i wyzwań nie lubię. No i też fajne były efekty graficzne, bo jak te rakiety leciały, to było widać światła na ścianach, takie flary. Też to chyba szło w tym demie wyłączyć, także no zapowiadał się hit, przynajmniej lepszy z mojego punktu widzenia, gdzie ja nie jestem fanem jakby gier RPG, tylko właśnie rasowych strzelanin, to mogło być też dobre i to jest kolejny już właśnie tytuł po Brian Killerze, którego no można żałować, że nie wyszedł, zwłaszcza, że znowu mówię, było pełnoprawne demo, więc wystarczyło dorobić poziomy i mogła być z tego fajna gra. Wyszło jak wyszło. I jeszcze... No tak, chociaż ze swojej strony dodam, że
Wydaje mi się, że to ciągle działało na silniku dwójki. Nie wiem, nie jestem pewien, ale te flary, o których mówisz, czyli ten pocisk, który rozświetla, wydaje mi się, że to w dwójce W było, dwójce ale chyba było, głowy chyba nie było. dam. No, wydaje mi się, że oni po prostu przekształcili ten silnik na potrzeby takiej, a nie innej gry. Ale mogę się mylić, nie wiem. No i jeszcze powiemy chyba o jeszcze jednej grze, która podobnie znowu skończyła. I tu już jest typowy rasowy RPG, czyli Albion. Też jest demo dostępne na Aminecie. To był następca Amber Moona. Mówię, ja nie jestem jakby specjalistą od RPG-ów, ale wiem, że to jest w ogóle kultowa gra dla fanów gatunku. No to jest gra robiona przez Talion Software, więc gości choćby od zachwalanego przez nas Lionhearta. I to miała być trylogia, bo jeszcze wcześniej był tam Eye of Beholder, potem był właśnie Amber Moon. No i miał być ten Albion jako zwieńczenie jakby tej trylogii. Gra wyszła w pełnej wersji na PC, więc też można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. To był miks gry 2D, czasami też gry z rzutu izometrycznego i czasami był widok z pierwszej osoby. No ale demo amigowe jest z pierwszej osoby, jak widzicie gdzieś tam w tle. I no taka fajna odmienność od tych wszystkich amigowych typowych FPS-ów, które dzieją się gdzieś tam w bazach kosmicznych czy coś, a tutaj mamy wolny teren, ładne kolorki, taki świat trochę inny. No fajne to mogło być i też myślę, że no, chociaż nie jestem, jak mówię, fanem gatunku, to jednak szkoda, że to nie wyszło. Ja niby, że fanem gatunku absolutnie też nie jestem. Do tej gry pewien sentyment mam i powiem szczerze, to jest taka ciekawostka. Gdyby nie Mufa, to ja bym nawet do Albiona nie przykucnął, ale jakoś sprzedał mi temat, że o, to jest warte. Kurczę, powiem szczerze, ta amigowa wersja mi się naprawdę mega podoba. Szkoda położonego już tutaj materiału i tak dalej. Widzę wersję ostateczną PC-tową. Chciałbym amigową. No niestety. Utracone tak zwane nadzieje, ale super to wyglądało. Według mnie naprawdę na wysokim poziomie, nie? To nie było tech demo, to było demo. Tak. To nie było tech demo. No dobra, to lecimy dalej, kochani. I tu już mamy coś, co lubią fani Quake'a, czyli ja. Enforce. Enforce 01 i 02. Pokażemy to na przebitkach 1:1. Niesamowity silnik. Wow. Ja z kapci wyskoczyłem, jak to dostałem. Przepraszam, Mufa, że na razie cię nie wprowadzam do głosu, bo ja po prostu kochałem to, nie? Ja po prostu w tym silniku chodziłem. Ja go macałem. Ja byłem w nim. Ja byłem tym silnikiem. Nie, no to było naprawdę świetne, bo pamiętam bardzo dobrze, że ogrywałem Quake'a na 40 MHz, 32 mega ramu, nie giga, mega ramu i na takim okienku musiałem grać. A tutaj nagle cyk, Enforce. Chmury latają nade mną, a ja się mogę rozglądać myszką. Wow. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu rozumiem zależności, bo nie było przeciwników, bo nie było logiki, była pusta mapa, dlatego to tak dobrze działało. Ale mimo wszystko wyglądało niesamowicie dobrze i kurde, no, jak pamiętam, miałem takiego kumpla pecetowca, Bartka, i on do mnie przyszedł na Amigę i ja mu pokazuję Forza. O co tu chodzi, nie? Ja mówię, no, to jest Amiga. No. Nie tylko wy macie Quake'a. Nie, no to robiło wrażenie. Naprawdę niesamowity silnik, z którego można było wycisnąć aż tyle. Dopuszczam cię do głosu, przyjacielu. Znaczy, uściślając, to przeciwnicy byli, czy tam przynajmniej jeden przeciwnik, ale nieruchomy,
więc tak Tak, jakby tak, go nie oni stali w było. miejscu. Tak, silnik robił kosmiczne wrażenie, też każdy, no pamiętam też, po nim chodziłem, oczywiście zwiedzałem te ściany, też każdy liczył na takiego amigowego Quake'a. Też dodam jako ciekawostkę, że był robiony chyba przez Czecha i nie wiem, nie jestem pewny, nie chcę Tak. tutaj skłamać, czy to była ta sama Od osoba. testamentu, gościu. O, właśnie, chciałem to powiedzieć. Czy to była ta sama osoba co testament, więc Tak. jeśli to była ta sama, no to widać jaki chłop zrobił gigantyczny postęp, jeśli chodzi o jego własny warsztat, no bo jednak testament to była gra, no bardzo prymitywna. Chociaż Był też świetna gra. Wolfenstein. Do niej wrócimy. Znaczy ogólnie, Testament 1-2 świetny. jeśli chodzi o samą grywalność, to tak, to się zgodzę. Grywalność była świetna. Pamiętam jak dziś też Super. muzykę do planszy tytułowej, no genialny moduł. Nieraz sobie odpalałem Testamenta tylko po to, żeby tej muzy posłuchać, ale no technicznie to nie był jakiś wybitny silnik, nie? No to jednak Nie. był też Wolfenstein, a tu nagle gościu Ale grywalnie był świetny. grywalnie tak. No ale wracając do Enforce'a, to naprawdę znowu można powiedzieć szkoda, że to nie wyszło, bo to jakby to wyszło, to myślę, że to by było takie no naprawdę zwieńczenie tej amigowej walki o Tak. Duma, o Quake'a, że możemy coś samemu zrobić. Pełna zgoda. A tak zgoda. niestety- Tak. Niestety, no to jest jakieś zwieńczenie tych lat 90. tej pogoni, ale jednak niestety zwieńczenie niezakończone pełnym sukcesem. Ale myślę, że pora na gwóźdź programu od Remika, czyli cofniemy się o parę lat i powiemy o grze. No właśnie. Switchward. Dokładnie. Kochani, wiele tak zwanych rumorów, wiele plotek, wiele gadek. Tylko u nas na kanale Amiga bez ściemy. Zobaczcie to. Okej, to teraz zwracamy się do docenta z PPA.pl, żeby jednak udostępnił jeszcze więcej materiałów, a my mamy co nieco. Switchward, świetna gra, która została opisana poza granicami Polski. Jak widzicie na załączonym obrazku, no była taką chyba nadzieją amigowców. Czymś, czym dzisiaj jest Dread, do którego zaraz dojdziemy. No niestety nigdy się to nie ziściło, ale fajnie, gdyby jednak tak się stało. Jak ty wspominasz w ogóle Switchwarda? Znaczy, no to jest, jak już powiedziałem ostatnio, w jednym z ostatnich odcinków, no to wygląda praktycznie jak świeża gra współczesna, te menu, ta kolorystyka. To co prawda z tego, co tam widać na grabach z twojej rozmowy z docentem, wynika, że była wersja na AGA, a on jeszcze miał dopracować wersję na ECS tej gry. No to już... Ale to tak formalnie niby było. No nie wiem, no w każdym razie nawet jak na możliwości AGA, to i tak wygląda jakby to było odpalone na karcie graficznej, a nie na AGA. No piorunujące wrażenie. No szkoda, że mamy takie skrawki, chociaż i tak podobno mamy najwięcej z całego internetu. Tak, my jesteśmy jedynym kanałem, który to publikuje, więc jasne. Natomiast no znowu to samo, co w przypadku 3 poprzednich tytułów. No wielka szkoda. Wielka szkoda, no, że były jakieś problemy z wydawcą, no też nie tylko, że narzekali na rodzimego wydawcę na Arrakis, ale też i na tego zagranicznego. No więc kto wie, gdyby być może wybrali innego wydawcę, autorzy Switchwarda, to może by się coś z tego urodziło i może znowu, tak jak w przypadku Enforce'a, mielibyśmy powód do dumy. Patrzcie, Tak lękajcie PC-ciarze, co Amiga potrafi.
Ja mam tylko pytanie do samego docenta, przyjacielu, bo do ciebie pisałem na PPA, niestety nie odpisał. Okej. Ale kurde, jak masz jeszcze jakieś tam zalążki tego, może poprowadzimy to do końca razem z Szymonem Latowskim i jakoś zbijemy siły i Switchword dojdzie do końca. Nie, naprawdę, no bo to naprawdę fajna zajawka, fajny mek, fajny pomysł. Super, nie? Tak. No to co, zamykamy jakby klamrą ten XX wiek, przechodzimy do Tak jest. wieku XXI. To już oczywiście nie są czasy, gdzie jakby tworzy się silniki 3D masowo, bo po prostu te silniki są coraz bardziej skomplikowane. No i jeden człowiek po prostu nie jest w stanie ogarnąć, żeby zrobić zaawansowany silnik 3D. Zresztą w dzisiejszych czasach to nawet wielkie korporacje, wielcy deweloperzy 3D kupują jakiegoś Unity czy innego gotowca, niż tam tworzą własne silniki od zera. Niemniej byli pojedynczy pasjonaci i w momencie, gdy Amiga One ujrzała światło dzienne gdzieś tam w okolicach 2004-2005, początek 2006 roku, to już był koniec rozwoju tego silnika. Powstał silnik SOMS 3D, którego teraz widzicie. Tutaj widzicie jakby akcję Na Amidze na dworzu. 5000. Tak, akcję dziejącą się na dworzu i to miał być amigowy Silent Hill i no niedoścignione marzenia amigowców chyba do dziś, bo ile mamy swojego Dooma, mamy swojego Quake'a i tak dalej, to gry w stylu Silent Hill nie mamy do dziś. Możemy wspominać stare horrory typu Elvira, ale tutaj według mnie, chociaż no nie był to jakiś wybitnie zaawansowany silnik jak na początek XXI wieku, raczej to tak się kojarzy technicznie gdzieś pewnie też z pierwszym Quake'em, to jednak ta atmosfera, ten śnieg, ta mgła, to wszystko zostało oddane, mi się wydaje, fajnie. Tam, jak mówię, jeszcze były dwie scenerie, jeszcze był w środku w pokoju i jeszcze była trzecia sceneria, natomiast no, jako, że to jest silnik sprzed 20 lat, ja go odpalałem teraz na X5000 na nowej karcie graficznej Radeon RX, a to było tworzone jeszcze w czasach, gdy tam królowały Radeony 7000, może Radeony 9000, to były te czasy i niestety nie działa to tak dobrze jak powinno i też nie mogę przełączyć się do innych lokacji. No i też jak widzicie tam na filmie, gdzieś tam na jednej ze ścian są zakrwawione, poprzebijane nożami i niebieskie motylki. To też był czas tych najgorętszych wojenek między tak zwanymi czerwonymi a niebieskimi i nawet w takich demach gdzieś to się objawiało. Okej, wiem, że ty nie słyszałeś o tym silniku wcześniej, ale gdzieś tam nawiązałeś kontakt z autorem i tak dalej, więc już oddaję głos tobie. Tak. Po pierwsze, najpierw mnie to niesamowicie zaintrygowało. Wow, jak to zobaczyłem, mówię, kurczę, to jest jakby ten Devil, o którym mówiliśmy kiedyś, który ja mówiłem, że przeobraził się w Nightmare Creatures, ale okej, być może tylko tekstury, jedziemy dalej. Zacząłem drążyć w temacie, skontaktowałem się z autorem tego silnika, no i napisał, co pewnie teraz widzicie na przebitkach, chcieli to skończyć, ale niestety studia, życia i to i tamto nie byli w stanie tego skończyć. Szkoda, bo do dzisiaj uważam, może jeszcze inaczej, ja dzisiaj uważam, że ten temat byłby super, bo ja kupuję gry na Xboxa, które są w takiej mniej więcej grafice, bo lubię retro i kurde, dzisiaj byłoby super, no ale jak zwykle utracone nadzieje. Kiedyś mieliśmy odcinek utracone nadzieje chipów, a dzisiaj mamy utracone nadzieje software'u. Ale to jest jak jest. Ale rzeczywiście super gierka, zrobił ten silnik na mnie mega wrażenie zrobił, powiem, uwaga mufa, odpaliłem na swojej klasycznej Amidze z PowerPC, pod emulacją oczywiście, ni cholery, nie? No, u niego na te X5000 to przynajmniej działa, nie?
No, grabów z mojej to bym nawet nie chciał pokazywać, bo to będzie prześmiewcze. A u ciebie super. No działało, aczkolwiek no, były jakieś zakłócenia Tak, ekranu. tak, te flasze takie, no. Jeszcze też dodam jako taką ciekawostkę, że recenzję silnika można znaleźć na ppa.pl. To też widać, jaki to był, jakby powiedzieć, hype na ten silnik, że zrobili recenzję silnika, bo oprócz Enforce, który też został zrecenzowany bodajże w magazynie Amiga, to się raczej nie zdarzało, żeby ktoś recenzował silniki, tylko już gotowe produkcje, czy dema gotowej produkcji. A tutaj jednak ktoś się tak podpalił, że nawet pokusił się o recenzję silnika. Okej, przechodzimy 10 lat do przodu i tu już będzie drugi i ostatni silnik na Amiga S4, który widzicie. Znany taki też scenowiec, który lider grupy Universe, która tworzy też od czasu do czasu dema scenowe na Amiga S4. Też pracował nad grą Odyssey. To miał być też taki, trudno powiedzieć, czy RPG, czy coś. No na tym silniku widzicie tylko spacer po korytarzach, jakąś tam czaszkę. No wygląda to ładnie, no bo w dzisiejszej rozdzielczości, na dzisiejszych kartach graficznych, no i na dzisiejszej głębi kolorów. No natomiast też to jest jednak silnik robiony gdzieś tam przez domorosłego jednego gościa, który no nie może się nijak porównywać z silnikami współczesnymi na PC robionymi przez wielkie korporacje. Ale mimo wszystko znowu szkoda, że to nie wyszło, że finalnie trafiło do dema The Trip, które też teraz pewnie widzicie na przebitce i widzicie te korytarze, gdzieś tam to wykorzystał w demie scenowym, a niestety nie wykorzystał tego ostatecznie w finalnej grze. No, sprawa jest z roku 2016. Może jeszcze Clisot do tego powróci, trudno mi powiedzieć, no ale raczej należy się spodziewać, że to już jest raczej zamknięta historia. Okej, nie wiem, czy tu chcesz coś dodać, czy... Nie, tutaj wysłuchałem ciebie i biorę to na klatę. Nie, tutaj nic nie mam do dodania. Okej, no to finał, czyli Grind, dawniejszy Dread. O, właśnie. No to słucham cię. Kochani, to jest zwieńczenie chyba wszystkich amigowych rozterek i pierdółków. Kurczę, jak Dread powstawał, to każdy się tam gdzieś drapał w głowie. Na Amidze 500 taki, no okej, to nie jest pełnoprawny Doom, bo to Tak. nie jest. Chociaż grafika, jaka była w Dreadzie, sugerowała, bo tam były użyte chyba z Freedoma czy z jakiegoś... Tak, z Freedoma, tak. I teraz gościu udostępnił port, róbcie z tym co chcecie i zachęcam zdecydowanie całe grono amigowców. Grind. Świetna gra, to jest takie dla mnie połączenie Quake'a i Dooma, którego widzicie na przebitkach. Wow! I to rzeczywiście power total, nie? Aż jestem w szoku. Znaczy tak, na pewno szokuje fakt, że to działa na gołej 500 i działa to szybko. No właśnie. Natomiast właśnie, też wgryzając się i obserwując bardziej, przyglądając się temu, no tej grze już praktycznie można powiedzieć, bo chyba Grind jest grywalnym demem, czy no w każdym Tak, razie jest grywalnym. to jednak widać tam pewne rzeczy, dlaczego pewne elementy, których brakuje i dlatego pewnie ta szybkość została osiągnięta. Bo ja sobie Tak jest. zaraz po obejrzeniu filmu z Grinda włączyłem filmik z Cytadeli. No jednak tekstury na podłodze w Cytadeli są, tutaj nie ma. Tekstury na sufitach w Cytadeli są, tutaj nie ma. Co prawda można wyjść na otwarty jakby teren, na półotwarty, gdzie widać I tam w tekstury tle nieba. widzisz. I to jest super, te tekstury nieba, ale też te cienie są takie, ja na początku myślałem, że być może Umowne. ECS i tak dalej, i takie jakby filtry tam nałożone, ale jak spojrzałem na Cytadeli odpalonej na ECS, tam jest cały czas obraz wyraźny, więc są tu delikatne oszustwa, ale dzięki tym oszustwom dzięki temu ta gra działa na 500. To jest fakt. No i pełny szacun dla autorów, aczkolwiek mówię, to jest, mimo że
zwłaszcza Drit jak był i te tekstury z Duma i tak dalej, że wszędzie było wałkowane, patrzcie, amigowy Doom na Amidze 500, to jednak powiedzmy sobie szczerze, to jest Wolfenstein na sterydach. To oczywiście oryginalny Wolfenstein do Drida nie ma żadnego startu, bo jest prymitywny, ale to jednak dalej jest gra, której bliżej do Wolfensteina niż do Duma, bo jednak jest płaska, bez schodów, o ile wiem, i innych takich rzeczy charakterystycznych dla silników klasy Doom, nie? Ale pamiętasz naszą rozmowę z Szymonem Ulatowskim, moim przyjacielem obecnym? Gdybyś znał tą receptę, czy dałoby radę w tamtych latach? Tak, dałoby radę. No tak. Bo tak. ty znasz tą receptę, nie? No i słuchaj, To tak wygląda. I teraz powiedzmy jeszcze coś. Jeśli znasz tą jakby procedury te i tak dalej, jak to zrobić, żeby to chodziło na Amidze 500, to pomyśl sobie, co byś mógł zrobić na Amidze 1200, powiedzmy za rok 30. Właśnie, to też chciałem to powiedzieć. No tak. Zresztą zwróć uwagę, że Dredd, czy nawet jego ten Spadkobierca. nowa teraz Green. spadkobierca, właśnie na 30 działa zdecydowanie lepiej, nie? Zwróć uwagę, nie wiem, czy na YouTubie obserwujesz to, jak oni to porównują. Tam jakieś były trzycyfrowe cyfry, jeśli dobrze odczytowałem te FPS-y, nie? Tak. No super, nie? No tak. No też wiesz, ten oryginalny autor tego Drida, to z tego co wiem też udzielał się na scenie i jak ja widziałem, bo kiedyś na jednym z kanałów oglądałem z nim wywiad, jakie on robi demka 4-kilowe, które potrafią trwać po 10 minut i napchane są efektami, to wiesz, to na pewno to jest nie byle jaki łeb, mówiąc wprost, i fura pierwszej klasy, nie? No dobra, przyjacielu, to co? Mamy dzisiaj silniki chyba zamknięte, czy jeszcze coś? Tak, na pewno coś, jak już mówiliśmy wcześniej, coś tam pewnie udało nam się pominąć, bo nie sposób ogarnąć wszystkiego. No ale jak zwykle wzięliśmy na klatę trudny temat, bo gdzieś tam przeglądy gotowych gier FPS to już były i były też na polskich kanałach. Natomiast ale do tego my wrócimy. Zrobimy oczywiście. Natomiast przegląd takich właśnie niedokończonych silników, gdzieś szukanie, śledzenie, odkopywanie tego po tych płytach, to jednak była na pewno benedyktyńska praca i tu muszę podziękować Remikowi, bo ja wtedy, gdy się po prostu wylegiwałem gdzieś tam nad morzem w Turcji, to on tutaj wziął to na klatę i poszukał większość, 90% z tego, co dzisiaj widzieliście, tych ciekawostek. No ale myślę, że podołaliśmy zadaniu. Tak to się ta historia przedstawiała. Wieczny, mokry sen amigowców, czyli Doom, ziścił się w zasadzie w kilka dni po wypuszczeniu oficjalnych źródeł, ale przed Doomem i po Doomie robiliśmy mnóstwo prób, mnóstwo różnych silników, czasami skończonych sukcesem, które zamieniły się w grze, czasami będących tylko eksperymentem. No i tyle. Przedstawiliśmy wam ten piękny kawałek amigowej historii. Tak jest. Trzymajcie się. Hejka. Do następnego razu. Hej, cześć.